Cześć! Jeśli Twoja Toyota Camry nie pozwala Ci korzystać z map Google, to możemy to zmienić i to na kilka sposobów. Pokażemy więc dziś montaż i działanie pełnego Androida oraz interfejsów takich jak Android Auto i CarPlay. Wszystko to w Toyocie Camry. Linki jak zawsze są w opisie tego filmu. A tymczasem zapraszamy na montaż. Zaczynamy jak zawsze od wyjęcia oryginalnego radia i tu pojawia się pierwszy problem, bo w tych Toyotach było kilku producentów radia. Tu widzicie radio od Panasonica, a tu radio Denso. Do każdego z tych odbiorników będzie inny moduł. Poza tym radio trzeba rozkręcić i zainstalować pierwszą część naszego modułu, a następnie odpowiednio połączyć taśmy, co wymaga pewnej wiedzy, a przynajmniej umiejętności. I dopiero z tak przygotowanym radiem możemy iść do samochodu i wpiąć się między instalację auta a radio za pomocą właściwego modułu, czy właściwej części tego modułu. Sprawnemu instalatorowi zajmie to jakieś 2-3 godziny. Teraz rozejrzymy się po opcjach tego modułu. Widać, że nie tracimy nic z oryginalnego menu Toyoty, a do menu Androida przechodzimy na przykład przytrzymując przycisk Home. I to jest nasze główne menu, to androidowe, bo trzeba przypomnieć, że jest tutaj pełen otwarty Android 9. Oczywiście, żeby to w pełni wykorzystać, trzeba udostępnić modułowi internet, na przykład z telefonu lub routera samochodowego. Możemy tu ustawić język polski dla menu ustawień. I już mamy pełnego Androida, czyli możliwość ściągania aplikacji na radio, takich jak Spotify czy Janosik. Do dyspozycji mamy tu aż 4 GB RAM-u. Oczywiście są też smaczki, jak możliwość odtwarzania filmów z YouTube'a, czy mamy Netflixa. Jak widać też ekran jest responsywny, czyli dobrze reaguje na dotyk. YouTube może sobie działać w tle, ale to, co nas tu sprowadza, to oczywiście mapy Google, które są najbardziej użyteczną częścią Androida. I znów widzimy, że działa tu na przykład wyszukiwanie głosowe w tych mapach. Właściwie też moglibyśmy tutaj się rozejść, bo Android to Android, czyli wszystko działa na ekranie radia, tak jak na telefonie z Androidem. Warto również wspomnieć, że z poziomu Androida działa tu też zestaw głośno mówiący, oczywiście po sparowaniu telefonu z modułem przez Bluetooth. Witamy w sklepie Hadron. Aby połączyć się z serwisem w celu uzyskania wsparcia technicznego, wybierz 1. Ze sklepem w celu uzyskania informacji o produktach, wybierz 2. Dla większości z Was pełen Android pewnie jest wystarczający, ale być może niektórym podoba się bardziej minimalistyczny interfejs, jakim jest Android Auto dla posiadaczy telefonów z Androidem lub CarPlay dla właścicieli iPhone'ów. Moim osobistym zdaniem, z którym oczywiście można się nie zgadzać, te dwa interfejsy, czyli Android Auto i CarPlay, które są także jakby zaimplementowane w tym module, są po prostu praktyczniejsze w codziennym użytkowaniu auta. Te interfejsy są bardzo przejrzyste. W CarPlayu widać to chyba bardziej, bo te ikony są po prostu większe i kiedy jedzie się autem, to nie odrywamy tak bardzo oczu od drogi, żeby włączyć jakąś opcję, a przede wszystkim jest tu tylko to, co niezbędne dla kierowcy, czyli przede wszystkim mapy od Google, Waze czy mapy Apple w CarPlayu.
Są opcje słuchania muzyki jak Spotify, Tidal, audiobooki, radia internetowe. Niestety nie możemy Wam pokazać jakości dźwięku, bo YouTube nas zbanuje za prawa autorskie, ale gra to naprawdę dobrze. Działa tu też oczywiście wyszukiwanie głosowe. Hadron. Działa także zestaw głośno mówiący. Halo, halo, jak mnie słychać? Dzień dobry, całkiem nieźle. Dzień dobry. Testujemy właśnie Androida do nowej Toyoty Camry. Rewelacja. No. I jak testy wypadają? No jak widać bardzo dobrze. Zestaw głośno mówiący działa. Nie widać, bo ja nie widzę. Słychać. Przynajmniej słychać. O. Jak już pewnie zauważyliście, działa też sterowanie z kierownicy. Więcej informacji i kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu. Do następnego razu.